Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, no jest sezon oczywiście na cukinie, więc nie może na moim kanale zabraknąć przepisu jak placuszki z cukinii. Wiem, że przepisów na placuszki z cukinii są bardzo różne. Każdy robi je inaczej, co nie znaczy, że źle. Jeśli nam smakuje, a robimy inaczej, to jest bardzo dobrze, to znaczy, że robimy wspaniale. Ja Wam po prostu pokażę, jak ja robię placuszki z cukinii. Jeżeli Wam się będą podobać, będziecie chcieli spróbować, no to po prostu wypróbujecie przepis. Od czego zaczynamy? Powiem tak mniej więcej pierw, co nam będzie potrzebne. Troszkę ząbków czosnku, jeden ziemniak, taki, pół cebuli, jedna marchewka. Ja mam tutaj, pokażę, takie 3 małe cukinie i ja już je umyłam. One mają bardzo delikatną skórkę, więc będą ścierane ze skórką. Papryka ostra opcjonalnie. My lubimy po prostu na ostro. Jeden ogóreczek. Ten akurat jest z mojej działki. Troszkę mąki ziemniaczanej. Troszkę mąki typ 630 orkiszowej. Jest to jedna z takich zdrowszych mąk. Olej oczywiście. Troszkę płatków owsianych. Ja mam wymieszane, słuchajcie, płatki owsiane z taką domieszką różnych otręby pszenne, tam żytnie. Ja po prostu mieszam, bo ja bardzo lubię z tym serek jeść i te też właśnie dodaję do placuszków. Możecie, jeżeli nie macie, możecie mieć same płatki owsiane. Do tego jeszcze będzie nam potrzebne trochę śmietany, słuchajcie, gęstej śmietany, trochę jogurtu greckiego i koperek. I chyba to by było na tyle. Tak. A nie wiem, czy mówiłam, i 2 jajka. I zaczynam od czego? Słuchajcie, zaczynam od tego, że będę tu ścierać cukinię. Cukinię będę ścierać na tych grubych oczkach i ziemniaka też będę ścierać na grubych oczkach. Także jak ja zetrę, to do Was się odezwę. Ja mam gniazda nasienne prawie nie ma. Gdyby były duże gniazda nasienne, no to niestety musicie je wydłubać. I coś jeszcze miałam mówić, gdyby skórka była bardzo twarda, to też musicie obrać. Także ja się zabieram. Cukinię i tego jednego ziemniaczka starłam. I będziemy jeszcze ścierać tutaj cebulę. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę, żeby ten jeden ziemniak nam ściemniał, a tym bardziej cebula da nam smak, więc staramy się też zetrzeć ją na grubych oczkach. Wszystko ładnie nie myjemy jeszcze, bo będziemy jeszcze tutaj ścierać naszą marchewkę. Posolimy. Tak. Posolimy i wymieszamy dokładnie. Po wymieszaniu dokładnym odstawimy na kilka minut. Zobaczymy, ile cukinia razem z tym ziemniakiem puści nam wody, bo to różnie. Wszystko zależy od świeżości cukinii, od tego, czy ona jest młoda, czy jest troszkę starsza. Także mieszam i odstawiamy na jakieś 15 minut i zaraz do Was wrócę. Odstawiliśmy naszą cukinię z ziemniakiem posoloną, a my za ten czas zrobimy sos do naszych placuszków. Co będzie nam potrzebne? Koper. Tak jak mówiłam, to jest opcjonalnie. Troszkę papryki ostrej, ogórek, jogurt grecki i śmietana. Zaczynam od obrania ogórka, chyba że macie bardzo młode ogórki, że można ze skórką, to można strzeć ze skórką. Ścieram ogórka na takich grubszych oczkach.
może ogórka odcisnąć. Ja nie będę go odciskać. Po prostu zostawię tej trochę wody z ogórka, dlatego że wtedy po prostu ja nie lubię aż takich gęstych sosów. Po prostu dam troszkę mniej śmietany i troszkę mniej jogurtu. Także będzie to może troszkę mniej kaloryczny. Ja zawsze zostawiam tą wodę. Po prostu nie odciskam jej. Pokroję kawałeczek ostrej papryki, ale tak jak mówiłam, to jest opcjonalnie. Tak. Przez praskę przecisnę 2 ząbki czosnku. To też, no my akurat nigdzie nie musimy iść, więc na czosnek można sobie pozwolić. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałam, że jak dacie suszony czosnek taki w granulkach, to że on tak nie jest tak intensywny w zapachu. Także można wypróbować dać taki czosnek w granulkach suszony. Nie myję jeszcze, dlatego że nie myję przeciskarki, dlatego że będzie mi jeszcze potrzebny czosnek w placuszkach. Do tego dodam koperku. Też dajemy tyle, ile lubimy. O, koperku. Tak. I dodamy do tego śmietanę gęstą, najlepiej kwaśną. Dodajemy śmietany, jogurtu, tyle ile lubimy. Może być pół na pół, przykładowo 2 łyżki jogurtu i 2 łyżki śmietany. O. Może być sama śmietana, czy sam jogurt. Tu już naprawdę wszystko zależy od Was. Dodajemy oczywiście sól, pieprz, jeżeli lubicie, możecie dać zioła prowansalskie, oregano. Tak. Ja dam tutaj może kilka kropel octu jeszcze. Ale to mówię, to wedle uznania. Ja dam ocet spirytusowy, kilka kropel octu. O. I odrobinę, słuchajcie, odrobinę cukru. Szczyptę cukru. Wymieszam i odstawiam teraz, żeby on troszkę się przegryzł, a my zabieramy się za nasze placki. Zobaczcie, jaka ładna miseczka. Dobra. Sprawdzamy, ile mamy wody. I powiem Wam, że wcale aż tak dużo tej wody nasze te nie puściły. Ja ją odleję. No. Do naszej odciśniętej cukinii dam koperku. No. Tak. Zetrę marchewkę obraną. Marchewka starta. 2 średnie jajka. Przecisnę przez praskę
nasz czosnek. To jest opcjonalnie, kto nie lubi, nie daje. Dam takie 3 nieduże ząbki czosnku. Dodam tu pieprzu. I dodam jeszcze trochę soli, bo próbowałam wcześniej naszą cukinię z ziemniaczkiem, zanim dodałam jajka. Jeżeli chcecie próbować farsz, jak już dodacie jajka, to proszę jajka wcześniej sparzyć. Troszkę pikantnej papryki, ale to jest opcjonalnie. Wymieszamy z jajeczkami. Można zamiast koperku dać pietruszkę, można dać szczypiorek. Tutaj jest po prostu dowolność. Wlewam już, zaraz, akurat za ten czas mi się już jeszcze wlewam na patelnię olej. O, tak, żeby zakryło dno. Zapalam gaz. Będziemy smażyć na średnim ogniu. I teraz tak, dodaję tutaj jedną małą, taką czubatą łyżeczki mąki ziemniaczanej. To znaczy skrobi. O. Dwie łyżeczki płatków owsianych. Jak będziecie mieli bardzo dużo płatków owsianych, to słuchajcie, musicie odczekać przynajmniej te 15-20 minut, żeby Wam płatki po prostu owsiane namokły, żeby nie były za twarde. Także jeżeli dajecie dużo płatków owsianych, czekajcie z farszem, żeby Wam po prostu płatki owsiane namokły. Trzeba naprawdę dobrze wymieszać. I mąki orkiszowej. Mąki orkiszowej wszystko zależy od tego. Ja po prostu Wam pokażę konsystencję. Jak żeście odcisnęli cukinię. Czy bardzo, czy mniej. Ja po prostu musicie patrzeć i na konsystencję. Musicie po prostu zobaczyć łyżką, czy da Wam się formować placuszki. Tak po prostu na sucho, nie wrzucając jeszcze na patelnię. O, widzicie? Nie rozlewa mi się na łyżce. Nie wiem, czy to widać. O, tylko stoi, tak. No stoi po prostu na łyżce. Nie, o, widzicie? Nie rozlewa się. I tak właśnie taka powinna być konsystencja. Gdyby podchodziły jeszcze wodą, to po prostu wymieszać. Czasami placki ziemniaczane, jak smażymy, to też podchodzą wodą, więc za każdym razem, kiedy po prostu dajemy na patelnię, to je przemieszajmy. Ale jak jest taka, że widzicie, że to się wszystko trzyma, to znaczy, że jest w sam raz mąki. Mówię, ja dam orkiszowej po to, żeby po prostu były troszkę zdrowsze. I zaraz będziemy smażyć, czekamy, aż olej się nam zagrzeje. Olej nam się już przygrzał. No i zamieszałam oczywiście nasz farsz, nasze to ciasto, farsz, nie wiem jak to nazwać. I będziemy kłaść placuszki. Na średnim ogniu, słuchajcie, do zarumienienia. Nie dawajcie takich fest grubych, żeby się nie okazało, że w środku macie surowe.
raczej coś takiego jak troszkę większe, może no można powiedzieć jak placki ziemniaczane, jak no i smażymy. Placuszki nam już się przypiekły i będziemy je odwracać na drugą stronę. To gdzie uciekacie? Gdzie mi uciekacie? O. I tak będziemy robić z każdymi, słuchajcie, plackami. Na średnim ogniu. Nie za duży, żeby wam się nie przypiekało. Tu już przyszykowałam sobie talerz z ręcznikiem. No i placuszki, słuchajcie, już się przypiekły też po drugiej stronie. I będziemy wyciągać do zarumienienia. Będziemy wyciągać i kładę następne placuszki. Nie dawajcie na zimny olej, dlatego że wtedy one po prostu wam się będą gotować, a nie smażyć. I słuchajcie, smażę ostatnią partię naszych placuszków. I powiem wam, że nie wiem, czy będę miała wam co pokazać na zdjęciach. No kurde, klaczkiutka placka. No. No. Ktoś mi cały czas podjada placki, słuchajcie. A nie, jeszcze chyba jedna patelnia. Widzicie? Mówię wam, pyszne są. Kurde, gorące. No gorące, gorące. Słuchajcie, ja się z wami będę już żegnać, no bo ja już wysmażę do końca. I to już... Poczekaj, ty się nie żegnaj, tylko zrób sobie placki. Zrobię. Słuchajcie, jak wam się przepis Pycha. podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa. Dobra.